Witam Cię serdecznie, Chris, witam wszystkich naszych rozmówców na wieczornych rozmowach. Ja nie ukrywam, że ta kwestia spotkania z Tobą jest wynikiem przede wszystkim tego, że słuchacze mojego kanału zwrócili się do mnie, żebym Ciebie zaprosił, żebyśmy podrzucili mi nawet Twoją kandydaturę, tak to powiem, kiedy u siebie na kanale wywiesiłem takie ogłoszenie dotyczące, czy ktoś zna osoby, które miały kontakt z kwestiami związanymi ze śmiercią kliniczną, i wtedy właśnie też wzięto i podrzucono mi w sumie Twoją osobę, więc dlatego zdecydowałem się do Ciebie napisać. Więc witam Cię serdecznie na moim kanale. Cześć Artur, cześć wszystkim. Temat, który chciałem dzisiaj poruszyć, to jest temat, który miałby dotyczyć właśnie śmierci klinicznej. Ja pewne, załóżmy, kwestie związane ze śmiercią kliniczną może na tyle wiem, czy nie wiem, ale jest to uwarunkowane tym, że wiem od taty, który też pewne rzeczy przechodził, ale chciałem akurat z Tobą porozmawiać na temat Twoich doświadczeń i Twoich takich doznań. Co to tak naprawdę Twoim zdaniem jest śmierć kliniczna? To przejście z jednego stanu świadomości w drugi. Przejście z zawężonego świata w świat szerokich perspektyw. Czyli po tej drugiej stronie jest już dużo większe perspektywy są, tak? No tutaj jesteśmy zawężeni percepcją, bo mamy, jeśli chodzi o widzenie, oglądanie świata oczyma, no to mamy bardzo wąskie pasmo. Tak samo jeśli chodzi o słuch. No, zwykły pies ma dużo szersze pasmo od słuchu niż ludzie. Także widzimy świat tak, jak można byłoby porównać jakiś pokój przez dziurkę od klucza, i to albo przez słomkę do picia drinków. Bardzo wąski to jest zakres z rzędu 1-2, maksymalnie u niektórych 3%. I tutaj jesteśmy w czasie liniowym, który nas ogranicza i niejako to ziarna dla tych, których pasją jest kawa. Że po punkcie A musi być punkt B, później C i tak dalej. Tam się wchodzi w tu i teraz, gdzie jest bezczas, gdzie nie ma w ogóle liniowości. Praktycznie wszystko dzieje się jednocześnie. To dla naszych umysłów jest trudne. Może ci, którzy już mają takie całkowite przebudzenie, oświecenie wiedzą, czy mają świadomość, jak to wygląda, no bo w tym można się pogubić, bo bo jak mnie pytano czasami, w jakiej kolejności co się odbywało, to nie byłem w stanie odpowiedzieć, a było tam wiele historii, które przeżywałem i do dzisiaj nie pamiętam, czy nie mogę sobie przypomnieć, jaka była sekwencja, jaka kolejność. Natomiast czy można by porównać, jak miałem wybrać temat pracy doktorskiej, to chciałem sobie wybrać taki temat, który zatytułowałem Sen młodszy brat śmierci, prawda? Dlatego Sen młodszy brat śmierci, tak nazwałem ten temat pierwotnie, bo niby rzekomo boimy się śmierci, natomiast bardzo chętnie zasypiamy, nie mając żadnej gwarancji, że się w ogóle obudzimy, prawda? No, strach przed śmiercią to jest wdrukowany nam program w naszej podświadomości. To są programy, które już narzucają nam niektórzy, mówię tu o systemach różnych religijnych głównie, ale i nie tylko. I uczą nas bać się, czyli uczą nas generować emocje strachu po to właśnie, żeby później sterować ludźmi, żeby ludzie nie chcieli odchodzić z tego świata, żeby się bali. No też wymyślono piekło i różne inne takie przyjemności. Tak, to jest sztuczny twór, znaczy mówię o strachu, ale niestety funkcjonujący w ludziach. To jest program, który można uwolnić i o tym mówi, czy pisał David Hawkins, czy Bradley Nelson w Kodzie emocji, to można uwolnić, ale dopóki nie uwolnimy z naszej podświadomości programów strachu, no to będziemy się bali śmierci. To jest główny haczyk trzymający nas w Matrixie.
No pytanie jest inne, czy my się boimy śmierci, czy my się bardziej boimy odpowiedzialności za czyny, które tutaj robimy? Bo to jest pytanie podstawowe, tak? Bo Nie wiem. ja na przykład... Zależy kto. No właśnie. Ja na przykład słyszałem, że osoby, które przeszły śmierć kliniczną ogólnie, to przestały mieć tak jakby to nazwać stracha przed śmiercią, bo one już tą barierę przekroczyły, prawda? Więc one wiedzą, co jest po drugiej stronie, wiedzą, co ich czeka, nie ma jakiejś takiej niepewności, prawda? Natomiast ja miałbym pytanie do Ciebie, jak u Ciebie to w ogóle wyglądało, ta kwestia śmierci klinicznej, w jakich okolicznościach to się wydarzyło? Czy to było raz, czy to było więcej razy? Jak to wyglądało? Jakbyś mógł przybliżyć? No dobrze, tylko jeszcze na początek Twojego pytania odpowiem. To mianowicie, owszem, jest świadomość tego, że poza ciałem istnieje dużo ciekawszy i szerszy świat, ale lęk przed śmiercią, strach przed śmiercią czasami i pomimo to funkcjonuje w nas, ponieważ jak mówiłem, możemy mieć pełną świadomość, że śmierci nie ma, że przechodzimy w inny stan, ale jednocześnie te emocje, które kiedyś zepchnęliśmy, nazwijmy to w młodości, dzieciństwie, czy nawet jeszcze przynieśliśmy na świat w jakiejś pamięci rodowej, to wszystko może wypłynąć. Ja miałem taki przypadek, że jechałem samochodem i mało nie rozbiłem się o barierkę, chyba przysnąłem na autostradzie przy 130, i wtedy zauważyłem, że się boję, że się przestraszyłem śmierci właśnie i zacząłem analizować, co się stało, dlaczego ja, który wiem dokładnie, jak tam jest, nagle poczułem strach. No i dlatego teraz działam i pracuję z emocjami, bo wiem, że to od nich zależy, co wygenerujemy, na przykład poprzez jakieś wydarzenia. A tu wracając do pytania dalszego ciągu, no ja miałem dwukrotnie śmierć kliniczną. I to, co ciekawe, 2 razy w tym samym miejscu, na tej samej ulicy zatrzymało mi się serce. To była Bracka 18 w Warszawie. Mówię o chodniku, a nie o budynku w środku. To było 2 razy bardzo podobna pogoda, o ile dobrze pamiętam, ale nie robiłem wtedy notatek, więc nie wiem. To było chyba wiosna 81, znaczy jesień 81, pierwszy przypadek i wiosna 82. Dlatego pogoda była bardzo podobna. 2 razy godzina 16 mniej więcej. No i różnica w tych wydarzeniach taka, że za pierwszym razem reanimował mnie Murzyn, za drugim razem mój kolega. Stąd rozróżniam te dwa przypadki, bo nie byłbym w stanie powiedzieć, co się działo dokładnie za pierwszym razem, a co za drugim. To mi się zlało w jedną historię i tylko tych 2 ratowników jakby, ale też oczywiście byli świadkowie, bo to było blisko mojego rodzinnego domu, w związku z tym znaleźli się również znajomi, którzy obserwowali ten moment, kiedy mnie reanimowano. O 2 razy też od momentu, kiedy mnie zaczęto reanimować do momentu, kiedy przyjechała karetka, to było 40 minut za pierwszym i drugim razem. I za pierwszym i drugim razem w momencie pojawienia się karetki otwierałem oczy, czyli dochodziłem do świadomości. Czyli już karetka nie była potrzebna w tym przypadku. Co tak naprawdę działo się od momentu, kiedy załóżmy ta kwestia była, że serce stanęło? No, człowiek jak serce się zatrzymuje, no to się dusi, to jest pierwsza rzecz. Mnie gały wyszły tak na wierzch, prawie jak w kreskówkach, takie balony się zrobiły i oślepłem, po czym się osunąłem na chodnik, no i tyle, a później no to już tam na chwilę straciłem świadomość, była jakby czarna dziura, a później ocknąłem się w jakiejś przestrzeni z jasnym, matowym światłem. Znaczy może matowym światłem bez jasnego. Raczej zimne to światło było i tak przebywałem w tej przestrzeni jakiś czas, zastanawiając się, gdzie jestem i o co chodzi, ale co ciekawe, nie miałem żadnych lęków, czy takie, mam wrażenie, że już bywałem w tym stanie wielokrotnie, więc to z jednej strony niby było nowe, ale z drugiej tak za bardzo mnie nie dziwiło. Czy będąc w tej przestrzeni, ty widziałeś jakoś, nie wiem, byłeś w stanie
widzieć, że czas umija, czy byłeś w ogóle poza przestrzenią czasową, tak to nazwijmy? Albo czy Tam nie ma czasu, to już w ogóle przy wyjściu poza ciało nie zauważyłem, żeby był czas. Oczywiście miałem takie wrażenia, że na przykład się niecierpliwie, że się nudzę, no więc ludzie to odbierają, że to jest jakby upływ czasu. Ale uważam, że tam nie było czasu. Tam były różne sekwencje, można było skakać między nimi. Ja mniej więcej widziałem moją rzeczywistość jakby, czyli moją linię życiową, dotychczasową, jakby na kliszy. To oczywiście symbolicznie mi tak rzeczywistość pokazała. Wiedziałem, z którego miejsca wyszedłem z tej kliszy. Wiedziałem również, że jest dalszy ciąg kliszy i że mogę zanurkować zarówno w przeszłość, jak i w przyszłość i pooglądać sobie, co tam się dzieje. I wiedziałem też, miałem świadomość, że jak zanurkuję na przykład w przeszłość, to będę mógł coś tam zmajstrować, coś zmienić. Czy to prawda, nie wiem, ale miałem takie przeświadczenie, nie sprawdziłem. No ale ciekawe, czyli de facto byłbyś w stanie wpływać na tą rzeczywistość, która jeszcze się nie wydarzyła, prawda? No, tak mi się wtedy wydawało. Trzeba wziąć pod uwagę, że ja wtedy byłem zupełnie matrixowy, nie miałem w ogóle zielonego pojęcia o duchowości. To wszystko dla mnie było nowe i takie może trochę no dziwne, bardzo dziwne. Nie wiem, jak to nawet nazwać. A czy załóżmy byłeś w stanie, będąc w tym Matrixie, nazwijmy to, widzieć kwestię różnic, na przykład odległości? Czy była sytuacja tego typu, że ty widziałeś siebie, znaczy swoje ciało, załóżmy, czy też po prostu byłeś tak jakby we śnie, że w ogóle nie widziałeś, co się działo na ziemi z tobą na przykład? Nie, no byłem w różnych stanach i w różnych przestrzeniach, więc unosiłem się nad ulicą i oglądałem coś, co się dzieje na chodniku. Unosiłem się jak balonik koło domu towarowego Smyk i sobie cieszyłem się, że mogę z zewnątrz oglądać przez szyby, jak ludzie po różnych piętrach tam chodzą, robią jakieś zakupy. Nad dachami budynków też byłem. Unosiłem się i cieszyłem się, że jak wieczorem pójdę na spotkanie z kumplami, to jak im pokażę, że się umiem unosić, lewitować, to wymiękną. Takie miałem dziwne myśli wtedy. No cóż, byłem też w kosmosie. No, widziałem księżyc, który moim zdaniem był bardzo blisko Ziemi. To było też zdziwienie dla mnie. Chciałem tam iść, ale jakiś głos wewnętrzny mi powiedział, że nie powinienem tego zrobić. No, tam jest tak, że jak pomyślisz o czymś, w jakimś miejscu i jesteś już natychmiast, czyli pomyślałem o matce, o domu i nagle się tam znalazłem. Matka akurat gotowała obiad, to było jakieś 500 metrów mój dom od tego miejsca, gdzie mi się serce zatrzymało. Wyczuła czyjąś obecność niewidzialną i upuściła tam, nie wiem, łyżkę, widelec, coś takiego. Już nie pamiętam. Bo później z nią rozmawiałem i powiedziała, że coś takiego odczuwała i się wystraszyła. Gdybym sobie pomyślał o Nowym Jorku, nagle byłbym w Nowym Jorku. No ale to nic dziwnego, bo tam nie ma czasu i przestrzeni, w związku z tym wszystko jest w tym samym miejscu i praktycznie wystarczy siłą woli, siłą myśli Czyli de facto nakierować. funkcjonowało to tak jak teleportacja, tak to nazwijmy, prawda? No ja byłem tam bez ciała, więc no można powiedzieć, ale tak. Próbuję to jakoś tak sobie wyobrazić, prawda? Więc na zasadzie, Tak, teleportacja, można to tak nazwać. No, na tej Znaczy zasadzie. świadomością nagle jesteś tam, gdzie chcesz, bo cały zestaw właściwie wszechświata jest do twojej dyspozycji. No tam nie ma oporu, nie ma ciężkiej materii, w związku z tym błyskawicznie realizują się wszystkie plany. No ale też nadmieniłeś coś takiego, że jakiś wewnętrzny głos tobie coś powiedział, coś mówił, prawda? Czy w ogóle przenosząc się między tymi sekwencjami różnymi, słyszałeś różne inne głosy gdzieś tam obok ciebie, czy też po prostu było to tylko, że jakiś wewnętrzny głos tylko i wyłącznie do ciebie mówił, a nikogo tam... No nie, zewnętrzny też był. Na końcu tunelu pojawiło się światło, które wtedy uznałem za Boga. Teraz mam zupełnie inne zdanie na ten temat. I ono też do mnie przemówiło. Przywitało mnie
niejako namawiało do powrotu i niejako było moim przewodnikiem, ponieważ ja nie chciałem wracać, więc ono próbowało mi wyperswadować to światło, że należy, że tutaj nagrzeszyłem, że powinienem wrócić, naprawić swoje grzechy, jakieś sprawy narodowe naprawiać. No tak Chrystusa chciało ze mnie zrobić. Jezusa właściwie, nie Chrystusa. Ale się nie dałem. Czy załóżmy jakieś inne głosy, w sensie, czy była taka sytuacja, że spotkałeś się z kimś, czy nie, czy tylko ty sam tak podróżowałeś na tej zasadzie? Ogólnie cały czas prawie byłem sam, z wyjątkiem właśnie tego światła, z wyjątkiem moich przodków, z którymi rozmawiałem też telepatycznie. To była wymiana myśli, to byli ludzie, którzy opuścili ten świat dużo wcześniej, przed moimi urodzinami, a pomimo tego, widząc ich, tam była grupka, przypuśćmy około 10 istot, w tym chyba jedna kobieta. Ja znałem każdego z nich z imienia, nazwiska i znałem historię życia każdego z nich. Rozmawiał ze mną, nazwijmy to, najstarszy z tych ludzi, z tych moich przodków, co nie znaczy, że on musiał być wiekiem najstarszy. On mógł tam przyjmować, moim zdaniem, każdą formę, jaką chciał. Albo mógł być długopisem, albo Napoleonem, czy kimkolwiek i mógł mieć tyle lat, ile chciał. Nawet mógł być dzieckiem, a mówić jak mędrzec. No też, czy po prostu i tak, jeśli tak czasu nie ma, prawda, to jest to kwestia... Wszystko możliwe. To jest wtedy wszystko możliwe. Powiedz mi taką jedną rzecz. Ja słyszałem, jak to po prostu, inaczej nazwijmy to, jak to doświadczenie między pierwszym a drugą tą śmiercią kliniczną, prawda, jak to wpłynęło na ciebie, na twoje życie, na twoje zachowanie, nazwijmy to. No początkowo nie wpłynęło. Nie wpłynęło, ponieważ opowiedziałem to znajomym i rodzinie i wyśmiano mnie. Powiedziano, że tam się naćpałem czegoś, że jakieś zwidy mam, żeby się walnąć w czoło i tak dalej. I tak bardzo mnie to zabolało, że wyparłem z pamięci tą całą sytuację. Więc drugi raz, jak w tym samym miejscu zaczęła się odgrywać identyczna historia, to byłem trochę zdziwiony i dopiero wtedy mi się przypomniało, że przecież to już było grane. Ale czy drugim razem w te same miejsca tak samo to odbierałeś drugim razem, jak i pierwszym razem, czy też inaczej to odbierałeś? No tego nie pamiętam, te dwa wydarzenia zlały się w jedno. Ja i tak tamtędy często chodziłem, bo to moje rejony były, gdzie mieszkałem, więc... Ale wyparłem to z pamięci, więc wielokrotnie chodziłem tam, nie pamiętając zupełnie, że miałem tego typu przygodę. Dopiero drugi raz, jak nazwijmy to, wezwano mnie na dywanik, dopiero wtedy to przyniosło pewne zmiany w moim postępowaniu, widzeniu świata i zmieniło mój charakter. Mam pytanie, czy nie zadawałeś sobie nigdy pytania, dlaczego i pierwszy raz, i drugi raz to wszystko miało miejsce właśnie na Brackiej, tam przy tym budynku? Dlaczego akurat w tym miejscu, a nie gdzieś indziej? Nie wiem. No jest to troszeczkę takie zadziwiające, że dwa przypadki są kompletnie w tym samym miejscu, mniej więcej trwają tyle samo czasu i mniej więcej podobnie wyglądają, prawda? No to powiem Ci jeszcze jedną ciekawostkę związaną z miejscem. Na Brackiej 18, mniej więcej w tym samym czasie, może trochę wcześniej, a myślę, że trochę wcześniej, kilka lat wcześniej może, miał biuro taki były minister z PRL-u, Sekuła, nie pamiętam nazwiska. Tak. I on w biurze strzelał do siebie 8 razy, żeby popełnić samobójstwo. To właśnie, tylko że moja przygoda była pod bramą tego budynku, a jego przygoda była na drugim chyba piętrze. Może coś jest w tym miejscu, ale nie wiem. Ja zastanawiałem się, dlaczego ta przygoda mnie spotkała, ale nie zastanawiałem się, dlaczego akurat na Brackiej.
No, a teraz druga taka sprawa. No powiedziałeś, że załóżmy tam jest kwestia tego matowego światła, takiego, ono było chłodne, ciepłe, tak jak mówiłeś, nie wiem. Chłodne raczej. Raczej chłodne było. Natomiast no, mówiłeś, że tam było to światło i na końcu tego światła, to światło pierwotnie ty odebrałeś jako Jezusa, prawda? Nie, ja w Jezusa nie wierzę i od dziecka nie wierzyłem, w związku z tym tam Jezusa nie było. A no, potraktowałem to jako Boga i to nie tak, że od razu było to matowe światło i koniec. Było matowe, jakiś czas przebywałem w jakiejś przestrzeni, głos wewnętrzny mi powiedział, żebym przesunął się w lewo, ale tam moim zdaniem była jakaś ściana przeźroczysta, ale uważałem, że to jest ściana. Ten głos powiedział spróbuj i wtedy ja zobaczyłem, że przenikam przez tą ścianę i właściwie znalazłem się w bardzo podobnej przestrzeni, ale już po lewej stronie, po mojej lewej stronie. A po czym znowu to trwało jakiś, no mówię czas, ale tam czas nie istnieje. No zacząłem się nudzić chyba, czy niecierpliwić. I dajmy na to, no mówię tu językiem teraz świata 3D. Po jakimś czasie, chociaż tam czasu nie ma, poczułem zmęczenie, senność i położyłem się na brzuchu, nazwijmy to na podłodze, chociaż tej podłogi nie widziałem. I czarna plama w świadomości, czyli ogarnęła mnie ciemność. Znowu po jakimś czasie ocknąłem się w całkowitej ciemności, bo przez moment nie miałem przytomności zupełnie. A jak później czytałem w książkach spirytystów, oni chyba nazywają ten etap przejściowy na tamtą stronę tak zwaną małą śmiercią. Wracając do tematu, ocknąłem się w jakiejś czarnej dziurze. Miałem świadomość, że nadal leżę na brzuchu, mniej więcej pod jakimś tam kątem 20 stopni, głową do góry. Miałem świadomość budowy mojego ciała i to wszystko. I właściwie zero odgłosu, nic nie widać, totalna ciemność. Długo to trwało i ja zacząłem się zastanawiać, co ja robię, gdzie jestem i właściwie kim jestem. I wtedy przypomniało mi się moja historia, przypomniało mi się, że wieczorem jestem umówiony z kumplami. No i wtedy zaczęło się coś dziać. Zaczęły się pojawiać pierwsze odgłosy, najpierw takie bardzo subtelne, później coraz mocniejsze. Tak jakby ruszyło koło młyńskie, no z tym mam skojarzenie. Takie wielkie koło młyńskie, tego typu odgłos. No i to koło młyńskie zaczęło kręcić coraz mocniej i po jakimś, nazwijmy to znowu, czasie, a coś zaczęło mnie wsysać głową do przodu. Tak gdzieś pod kątem 20 stopni, może 30 stopni. Leciałem dosyć długo, byłem bardzo zdziwiony. Można powiedzieć, że gdybym miał ciało, to chyba japę miałbym rozdziawioną ze zdziwienia, ale nie miałem lęku ani strachu. Byłem podekscytowany trochę tą przygodą i zastanawiałem się, co mnie czeka dalej. To się okazało, że to był właśnie ten słynny tunel, tylko tyle, że w początkowej fazie on był bardzo ciemny. Zresztą ta ciemność też ma swoje znaczenie, bo to się nazywa punkt nicości i jest bardzo istotny w przejściu na tamtą stronę dla tych, którzy chcą opuścić Matrix. No ale wracam dalej. Tam w tym tunelu rozjaśniało się powoli coraz mocniej, aż zauważyłem koniec tego tunelu i światło na zakończeniu tunelu, poza tunelem. Kiedy dolatywałem, już pojawiło się takie bardzo gęste światło, jak wata, rzekłbym, inteligentne, które wchłonęło mnie. Wtedy myślałem, że Bóg rozłożył ramiona i przyjął mnie do swojego serca. Nie mylić z Jezusem, tam nie widziałem żadnych takich rzeczy. No i wtedy zaczęła się ta rozgrywka. Teraz widzę to zupełnie inaczej, czym to było, ale wtedy myślałem, że trafiłem na Boga. A dzisiaj jak to odbierasz?
Fałszywe światło i ono, jak sobie mocno tak medytowałem i przypominałem, mając już wiedzę obecną, jaką mam, to te światło fałszywe pojawiło się nagle, wyskoczyło tuż przed końcem tunelu. Ja myślałem, że już wylądowałem poza tunelem, a to się okazało, że światło wchłonęło mnie tuż przed wyjściem z tunelu. Ono było po to, żeby mnie zatrzymać i zawrócić. No i dlatego namawiało mnie do powrotu, chociaż tego nie chciałem. To jest, myślę, taki łapacz dusz, który właśnie wyłapuje tych, którzy chcą uciec z Matrixa. Słucham? Mówię, na których jeszcze nie czas. On wyłapuje tych, na których jeszcze nie. Wszystkich teraz chce wyłapywać, moim zdaniem. On jest pasożytem, o tak bym to nazwał. Ponieważ ludzie tu są potrzebni pasożytom do zasilania Matrixa. Bez ludzkiej energii, bez energii Chrystusowej, którą ma każdy człowiek. Człowiek mówię, bo nie każdy, moim zdaniem, kto ma ciało, jest człowiekiem, takie ciało ludzkie jest człowiekiem. To w tej sytuacji no, muszą łowić. No i teraz z mojej wiedzy wynika, że to jest właśnie taka pułapka. To fajnie podobny mechanizm pokazał w swoim filmie chyba Wabank Machulski Juliusz, robiąc granicę polsko-niemiecką w miejscu zupełnie innym. Tak. No, to ten sam motyw tam mnie spotkał. Przez wiele lat myślałem, że to był prawdziwy Bóg, ale mając teraz większą wiedzę, nie mam najmniejszych wątpliwości, że to było fałszywe światło. A twoim zdaniem, załóżmy, ten prawdziwy Bóg wówczas byłby na końcu tego tunelu? Nie ma prawdziwego Boga. Jest energia, jest świadomość, jest przestrzeń, która jest energią i bawi się sama ze sobą. No oczywiście, jeśli wygenerujesz sobie, wymyślisz jakiegoś Boga, nadasz mu kształt, imię i pewne funkcje, no to on będzie jako egregor funkcjonował w twoim świecie, bo świat jest światem iluzji. W związku z tym, w co uwierzysz, to masz. No ale energia skąd by się brała w takim wypadku? My jesteśmy energią. Cała przestrzeń jest energią i ona tworzy te historie, postaci, holograficzne postaci, bo nasze ciała, które tutaj poprzez różne gry mózgu i innych programów odbieramy jako coś rzeczywistego, stałego, trwałego, to jest tylko hologram. Okej. Czyli po prostu dajmy na to po tych dwóch razach, tych dwóch śmierciach klinicznych. Mówisz, że bardziej ta druga śmierć kliniczna wpłynęła na ciebie, prawda? No, zdecydowanie, bo pierwsza niewiele albo nic. Jak wspomniałem, dosyć szybko wyparłem to z pamięci, ze względu na to, że zostałem wyśmiany, jakoś tam wydrwiony i pomyślałem sobie, że może rzeczywiście oni mają rację i wypchnąłem to z pamięci, po co miałem to pamiętać. Drugi raz, no to już dało mi do myślenia, może mocniejsze kopniaki dostałem tam od różnych programów. Tam był taki faraon, który ewidentnie odprawiał nade mną sąd. Co ciekawe, ten faraon miał moją twarz. W trakcie tej śmierci klinicznej, tak? No tam było wiele wątków, tak, w trakcie. Ja byłem na wielu przestrzeniach, nazwijmy to w wielu miejscach, zarówno w wielu miejscach świata 3D, w którym nadal było moje ciało, jak również w tak zwanych zaświatach astralu, czy jakby to nazwał. Jakbyś mógł troszkę o tym powiedzieć, załóżmy, z czym się sam zetknąłeś, to bym był bardzo wdzięczny, załóżmy. No to jest... O faraonie to już ciekawa sprawa się zaczyna robić. No wiesz, cały czas mnie zaganiano z powrotem do ciała. Ja intuicyjnie nie wiem dlaczego, ale po pierwsze wiedziałem, że mogę odmówić i nie chcieć. Po drugie, nie chciałem rzeczywiście. Tam było fajnie, bo dużo wolności, swobody i właściwie o czym pomyślisz, to już jest. Ale różni byli naganiacze. No i najpierw światło mi mówiło, różne tam historie pokazywało z mojego życia, żebym wrócił, ja nie chciałem.
zwłaszcza, że system wartości tam był tak ustawiony, że przypuśćmy za naplucie na ulicy, to już były jakieś 3 lata katorgi, wiesz, tak bardzo podniesione te restrykcje były za nasze niby przewinienia tutaj na płaszczyźnie fizycznej. No, trochę byłem kumaty na tyle, że uznałem, iż to jest absolutnie niesprawiedliwe i że Bóg, za którego uważałem to światło, nie mógłby mi czegoś takiego zrobić. Że to coś tu nie gra, ale nie wnikałem co. No, później gdzieś tam pojawiłem się w takich przestrzeniach, nazwijmy to, podobnych trochę do Egiptu starożytnego i stałem jak Jurand ze Spychowa, tą swoją bezcielesną postacią przed jakimiś bardzo dużymi kamiennymi drzwiami i czułem, że będzie niefajnie, intuicja mi mówiła, po czym te drzwi się otworzyły i czułem i zostałem wezwany, że mam wejść do komnaty. Komnata była bardzo wąska, jakieś może 4-5 metrów i wysoka na równie 5, 6 czy 7 metrów. Wszystko zbudowane z szarego kamienia. I tak szedłem tą długą salą, aż w końcu doszedłem do ściany końcowej i coś mnie skierowało w górę, spojrzałem jakieś, no mówię na skalę ludzką oczywiście, 4 metry nade mną, może 5, był tron z takiego samego kamienia i tam siedział człowiek ubrany w szaty podobne jak my kojarzymy sobie faraona, z tym, że te szaty też były szare, tak jak ta całość. On miał moją twarz i wtedy pomyślałem sobie, o ziomal, to idzie się dogadać. Ucieszyłem się trochę, ale jak zaczął mnie chłostać słowami, jak dowiedziałem się, jak bardzo nagrzeszyłem, włącznie z tym napluciem na chodnika, było tam dużo więcej jakichś rzeczy, których, no przypuśćmy, no nie były, no dumny bym z nich nie był, delikatnie mówiąc. To takie naplucie, wiesz, bardzo, bardzo ciężkim grzechem według niego było, no to co dopiero jakieś inne rzeczy. No wyszedłem jak zbity pies z tej przestrzeni, ale nadal nie chciałem wrócić. Pokazano mi takie przestrzenie, gdzie na przykład sam siebie obserwowałem, ale wtedy byłem takim kłębkiem energii i widziałem naprzeciwko mnie taki sam kłębek energii, to też byłem ja. I uśmiechałem się do siebie i z dwóch stron, bo właściwie uśmiechałem się do niego, a on moim uśmiechem uśmiechał się do mnie. I wiedziałem, że jesteśmy jednością. To było dla mnie bardzo dziwne, bo jeszcze o tych sprawach duchowych czy o fizyce kwantowej to prawie nic nie wiedziałem, bo wiedziałem tylko, że jest jakaś tam astrologia, tarot i numerologia i to wszystko. Byłem w takiej przestrzeni, gdzie nie ma żadnej formy. Hindusi, jak przeczytałem to kiedyś, nazywają to równinami Arupa. Czyli jesteś, a tak jakby cię nie było. No to trudno też na język ludzki przełożyć. No unosiłem się, bywałem też i w różnych miejscach w świecie 3D, w tym Matrixie. Widziałem swoje ciało reanimowane. Nawet nie rozpoznałem tego ciała. Słyszałem rozmowy ludzi, te rozmowy nie były pochlebne dla mnie, ani miłe. Szczególnie tych moich znajomych, których uważałem, że mnie lubią, a z komentarzy wynikało, że no niech zdechnie, po co on tutaj, kurczę, będzie. Takie mniej więcej rzeczy. I dopiero jak to ciało to znaczy to coś, był wianuszek ludzi w środku, coś leżało i jakichś 2-3 ludzi było schylonych nad tym czymś. Ja to chciałem olać, ale coś skłoniło mnie, żeby przybliżyć wzrok, tak jak teleobiektyw i zauważyłem, że tam leży moje ciało, a właściwie uznałem, że to jestem ja. Bardzo jakieś takie pomarszczone i pogięte, bo człowiek jak ma zapaść serca, to zwija się w embrion, w pozycję embrionalną. Tak, żeby zrobić mi masaż serca, musieli najpierw rozłożyć mi ręce na boki, nie było to takie łatwe dla nich. Więc za drugim razem zresztą ten mój kolega, jak mnie reanimował, to żeby rozłożyć moje ręce na boki, położył kolano na moich żebrach i wgniótł mi lewe żebro. Do dzisiaj mam wgniecione.
To też taka pamiątka. No to tyle, takie właśnie różne rzeczy tam doświadczałem. O czym pomyślisz o jakimś miejscu, to już tam jesteś. A unosisz się, robisz różne ciekawe rzeczy. No nie chciałem raz. Jeszcze pomyślałem, że to ciało w ogóle mnie nie interesuje. Potraktowałem to jako śmieć. Przepraszam dzisiaj moje ciało, ale wtedy tak to... No dzisiaj lubię moje ciało jako nośnik tego wszystkiego, co tutaj się dzieje i wiem, że bez niego wielu nowych doświadczeń bym nie mógł przeżyć. Natomiast jakie było twoje takie skojarzenie, odczucie w momencie, kiedy, tak jak mówisz, karetka przyjechała, ty się jakby ocknąłeś, prawda? I jak się ocknąłeś, to praktycznie ta karetka nie była już potrzebna. Co ty wtedy czułeś? Czy po prostu to było tak, jakbyś się wybudził ze snu, czy po prostu, nie wiem, musiałeś dojść do siebie, żeby załóżmy... Nie, to było tak, jakbym się wybudził ze snu i była totalna obojętność. Powiedziałem, że nie chcę karetki. Już byłem na tyle przytomny i silny, że mogłem się poruszać, chodzić. Oni powiedzieli, że muszą mnie zawieźć na pogotowie na Chorzą. To niedaleko było, tam może z 1,5 kilometra od tego miejsca. No chcąc, nie chcąc, zawieźli mnie tam. Dwukrotnie nie wyraziłem zgody na to, żeby mnie zatrzymano na jakieś tam badania. I co ciekawe, spacerkiem 2 kilometry wróciłem do domu. Później walnąłem się, to była gdzieś koło 18 już. Walnąłem się do łóżka i spałem do następnego dnia, gdzieś koło 12 się dopiero obudziłem. Powiem szczerze, niesamowita historia. Dzisiaj ja akurat trafiłem też, bo na kontakt do ciebie, dlatego że osoby, które u mnie na kanale są, one też oglądają twój kanał przy okazji, bo ty też masz akurat kanał na YouTubie, prawda? No tak, Telewizja Nowej Rzeczywistości, Chris Rudolph TV. No i w sumie czy tego typu tematy też poruszasz na swoim kanale, czy dotyczą czegoś innego bardziej? No nie, wielokrotnie poruszaliśmy ten temat, zarówno z Grzesiem Glinką dla naszego polskiego radia w United Kingdom, czy u Studio VTV też było wiele programów na ten temat. Ludzie często mnie o to pytają, no normalne, bo chcą wiedzieć, jak po tamtej stronie, co się dzieje, co nas czeka i tak dalej. I ja też wykorzystuję tą wiedzę w swoich warsztatach, które prowadzę, bo punkt nicości, o którym mówiłem, ten czarna dziura jest bardzo istotny. A może opowiem, bo być może niektórym się to przyda. Mianowicie, jeśli nie chcemy wyjść z Matrixa i znajdziemy się już w tej czarnej dziurze, która zwana jest przez hatorów punkt nicości, a przez fizykę kwantową Joe Dispensy punkt startowy chyba rzeczywistości, czy jakoś tak w tym stylu, to mamy szansę wystartować na nowo jako świadomość, jako dusza, nie przechodząc przez sita Matrixa. Bo Matrix będzie chciał nas tutaj zatrzymać za wszelką cenę. Ja tu wróciłem tylko dlatego, że dałem się przekupić. A tak to bym tu nie wrócił pewnie. Ale wracając do punktu nicości. Punkt nicości jest takim miejscem, w którym decydujesz, czy wracasz do świata, z którego przybyłeś. Oczywiście, jeśli ci się ta srebrna nić łącząca ciało z duszą nie zerwała, to wtedy można zdecydować, czy a nie, nawet jeśli się zerwie, to wtedy może być reinkarnacja. Więc jeśli przywołasz pamięcią znany ci świat, ten tutaj matrixowy, to on cię wkręci z powrotem. Ja dlatego zostałem wkręcony w tunel, ponieważ przypomniałem sobie, że jestem z kumplami umówiony i przypomniałem sobie, kim byłem przed momentem. Jeśli bym skoncentrował swoją uwagę tylko i wyłącznie na przestrzeni serca, wyłączył myśli i nie dopuścił do tego, by jakiekolwiek myśli z zewnątrz mnie zaczepiły, albo wystraszyły, albo przypomniały cokolwiek, to jeśli bym to przetrwał, to wtedy otworzyłyby się przede mną wrota nowej rzeczywistości i wtedy byłbym poza Matrixem, poza astralem, w przestrzeniach, w których sam decydowałbym, co chcę ze sobą dalej zrobić.
Czyli pomijając te wszystkie pułapki Matrixa, sita, bo Matrix łowi duszę po to, żeby je reinkarnować i później tu wykorzystywać. No to taka jest moja opinia na dzień dzisiejszy. Dzięki ogromne za to, że zechciałeś się podzielić tutaj też u mnie na kanale wiedzą. Proszę bardzo. Ja cały czas te, nazwijmy to w cudzysłowie, tajemnice jakoś tam zgłębiam i z pewnymi tajemnicami się, nazwijmy to, oswajam. Cieszę się też, że pojawiają się osoby, które po prostu tego doświadczyły i tak naprawdę są w stanie pokazać to co przeszły, to co przeżyły, prawda? Ja oczywiście wszystkich ze swojego kanału zachęcam, żeby odwiedzali też Chrisa kanał. Tam widziałem, że jakieś warsztaty robisz, czy załóżmy... No teraz jest małe zainteresowanie, tak, ale najbliższy taki wyjazdowy planuję 8, 9, 10 pod Grudziądzem, a potem 23 w Warszawie jednodniowy. Też mówię o tym, jak wyjść z Matrixa i to takimi nowymi metodami. Także jeżeli będą osoby zainteresowane, to też zachęcam, żeby po prostu się z Chrisem skontaktować. No u mnie na Facebooku są informacje. Jasne, jasne. I kontakt do Chrisa właśnie przez Face'a też można znaleźć. Ja ze swojej strony bardzo dziękuję. Dzięki. I miłego, wszystkiego najlepszego ze swojej strony życzę. Najlepszego. Cześć wszystkim.